ciekawostki o orangutankach. Zabraliśmy im dom, ziemię i uśmierciliśmy 50% orangutanów od lat 60. XX wieku. Moja podróż po prawdziwym Borneo zaczyna się właśnie dzisiaj. To jest miejsce, w którym dzisiaj zostaję, bo wszystko było zabukowane. Pokażę Wam mój pokój, to nie uwierzycie. Wybrałam to łóżko dlatego, bo te dwa były na dole zajęte. Tak wygląda pokój. Wszystko trzeba oddać, nic nie wolno wnosić, bo one same przychodzą, bo wiedzą, że jest karmienie. Nie rozumiem, jak ktoś nie może lubić duriana. Król owoców, najdroższy, najlepszy. O co ludziom chodzi? Hejka kochani, wyjeżdżam z Kota Kinabalu. Przeżyłam chwilę grozy dzisiaj. Wczoraj wieczorem piłam duriana. Jestem w durianowym raju i pan mówi, że to jest najlepszy na świecie. I ma takie coś w środku. Ale jest drogi, wiecie, jak zwykle. 60 za kilogram kosztuje. This one is this particular one is a red durian. Red durian? Yeah, when you look at it inside, the flesh is actually more red. Really? And the taste is really different. Okej, kupujemy to. D24, bo tu jest strasznie dużo różnych odmian. Yellow! Mamy tego durianka, nazywa się D24 i próbujemy. Widzicie, jest bardziej żółty i mniej kolorowy niż tamten z wczoraj. Zobaczymy, jak smakuje. So this is from Borneo or Kuala Lumpur? It's from Kuala Lumpur. Yeah. It's very good. Sweet. I love it. Without gloves. More. Without gloves, yeah. Without gloves. Nie rozumiem, jak ktoś nie może lubić duriana. On jest zajebisty. To jest król owoców, najdroższy, najlepszy. O co ludziom chodzi? Europejczycy podobno nie lubią duriana. Dajcie znać, kto lubi duriana, kto jadł. You, try. Tell me how it is. My turn. We will see. Co myśli locals Azyjczyk o durianie? Kosztował 35, czyli około 30 zł. Sweet. Sweet? Okay. D24 durian. D24? Yeah. Okay. How do you rate out of 10? An 8. 8. Eight Me out of too. 10. Me too. I rated 8. It would be a higher rating if the seeds are a bit more smaller. Kocham duriana. Ten chłopak kupił mi jeszcze jednego duriana. Całego. No i ja wymyśliłam, że nie będą go otwierać i pakować w plastik, bo ten zapach chyba może się bardziej przedostać. Bo tutaj jest zakaz durianów w wielu miejscach wnoszenia. Na lotniskach, jakichś tam miejscach publicznych nie można przewozić w autobusie i tak dalej, bo on ma mocny zapach. Tylko że ten zapach jest ładny, on nie jest w ogóle brzydki, no ale nie wiem, może komuś się nie podoba. Nie rozumiem tego, bo to jest normalny zapach. On ma związki siarkowe. Po prostu ten zapach zostaje długo, trudno się wydostaje. Dając już do konsensusu, co się stało. Wyniosłam go tutaj na okno, otworzyłam okno, mam okno, zapłaciłam za okno, wiecie. Wyniosłam go tutaj szybciutko z lodówki, która była niewłączona w ogóle, nie wiedziałam. Durian był zapakowany w kilka plastików i jeszcze w taką torbę materiałową bardziej i był wrzucony tam na całą noc. Przeniosłam go i rozkroiłam go szybciutko tutaj na balkonie. No, mam nóż swój i po prostu ten zapach przeniósł się do pokoju. W tym momencie, jak go przenosiłam chyba z lodówki na okno, to chyba w tym momencie ten zapach przeszedł. No i trochę spanikowałam na początku. Silny zapach. Okej. Skorupa. On był nierozkrojony. Normalnie
one pachną, ale nie aż tak bardzo, więc chyba to jest dobry borneański durian. No i zapakowałam sobie parę kawałków, tam było 5-6 kawałków w całym owocu. Zapakowałam do termosa i zakręciłam, mam w plecaku, więc zjem to dopiero jak dolecę. Jest szczelnie zapakowane, więc teraz nie czuć zapachu. Ale mówię wam, przeżyłam z tą chwilę grozy. Popsikałam taką lemoną na komary, mam ręcznie robione z Sri Lanki, perfumami. No i otworzyłam okna i klimatyzację i powiem wam, że wyleciał ten zapach. I już praktycznie jak weszłam do pokoju, wyszłam i weszłam, no to tylko czuć tą lemonę, także spoko. Dzisiaj jedziemy na orangutany. Dzisiaj jedziemy do Rescue Center, tam oni ratują małe orangutanki osierocone i oni potem je wypuszczają do dżungli. Lecę do miasta, które się nazywa Sankandan, po drugiej stronie wyspy. Taksówką pojadę od razu do Sepilok i tam śpię w hostelu. Chyba 4 łóżka są w pokoju, bo w ogóle nie było żadnych miejsc. Żadnych, za żadne pieniądze. Śpię dokładnie tam, wkoło tego centrum. Pokażę wam dzisiaj cudowne, piękne zwierzątka. Moja podróż po prawdziwym Borneo zaczyna się właśnie dzisiaj. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. Są piękne chmury, piękne widoki. Samolot jest pusty. Są 2 rodziny Polaków. Jedni mają chyba 5 dzieci. W różnym wieku są, takie od 8 do 2. Niesamowite. From the first moment. Jest strasznie gorąco w porównaniu do tamtego miasta. Nie wiem, do czego to określić. Trochę jak w Dubaju. Mokro i gorąco. I ta rodzinka, oni mają 9 dzieci. 9. Tylko nie wiem, czy to są wszystkie ich dzieci, ale 9. Nie 5, 9. Czekam na drivera i jedziemy. Because most of the people, they just come for a short time. Yeah. I come for long. No. I go to the river tomorrow. 2 days, and then I go back to Sepilok, to the jungle retreat or something. Yeah, so five nights. Wow. Yeah, I'm real lover of the jungle, you know? Because most of the resort fully booked. Yeah, I book. And I know. until next True. month. I book everything last minute. I booked yesterday the river. Today actually they still haven't confirmed, you know, fully. Jadę taksówką z bardzo miłym panem. 25 zł, 20 zł kosztuje tam, gdzie jadę do dżungli. I jestem w sercu prawdziwego Borneo. I pan powiedział, że przeważnie ludzie przyjeżdżają na 2 noce tutaj albo na 3, a ja będę 5 albo 6. Jestem miłośniczką dżungli. Because it's totally me. Kochani, jestem w moim ośrodku. Mam duriana. Doleciał cały mój durian. Pokażę wam, jak tu pięknie. Tutaj trochę przejdę i zjem tego duriana i pójdę na karmienie tych małpek. Chyba tutaj usiądę sobie po prostu na schodach z tymi wspaniałymi oddźwiękami. Pięknie. I tam dalej można iść i iść.
Pyszne. Uwielbiam. Tutaj mamy chłopaka, który jest chyba jakimś blogerem, bo ustawia kamery i tak dalej do nagrywania. Muszę się go spytać o rady. To jest miejsce, w którym dzisiaj zostaję, bo wszystko było zabukowane. Pokażę Wam mój pokój, to nie uwierzycie. Tak wygląda. Nikogo nie ma. Jest tak mega gorąco, że to jest jakaś porażka. Są 3 dziewczyny i ja. Że ja otworzę trochę to okno, bo jest po prostu koszmar tutaj. Wybrałam to łóżko dlatego, bo te 2 były na dole zajęte. U góry jest strasznie gorąco. Tak wygląda pokój. Nie jest najgorzej, naprawdę, bo mam z samymi dziewczynami, jest mnóstwo łazienek, prysznicy osobno, więc nie ma żadnego problemu, bo czasami jak byłam w hostelu w Tajlandii, to było tak, że była przydzielona jakby jedna łazienka, taka do pokoju i też na korytarzu była jedna, więc dosłownie były 2 łazienki na chyba 6 osób, a tutaj jest nielimitowany limit. Jest ten beznadziejny wiatrak i jest tak gorąco w tym pokoju, że tu jest goręcej niż tutaj na zewnątrz, niestety. Musimy kupić bilet. Widzę, to jest osobno i Malaysian osobno. Wszystko trzeba oddać. Torebkę. Pytali się, czy mamy jakieś kamery, więc nic nie wolno wnosić. Oczywiście one same przychodzą, bo wiedzą, że jest karmienie, więc mogą przyjść, mogą nie przyjść, może przyjść dużo, może przyjść mało. Tam pisze na recepcji, że nie gwarantują i wchodzisz na własną odpowiedzialność, czy będą orangutany, czy nie będzie. Sporo ludzi jest. Tutaj pięknie. Sepilok, Centrum Rehabilitacyjne Orangutanków. Idziemy je zobaczyć na żywo z dziczy. Jest tak gorąco, że jak jestem na słońcu, to cała się czerwona robię. Więc jak jest, nie wiem, 35, 37, do tego 100% wilgotności. Także jest ogromna różnica między tym Kotaki na Bale miasto, a tutaj. Tutaj są naprawdę prawdziwe tropiki. Można wnieść tylko telefon i kluczyk i bilet. Nic więcej.
Yeah, maybe I wouldn't win the fight. I think that was my skull. Hey guys, me and Megan want to go to the back of the thing we can get into. They've got enough. So I think now you're here with me. You want to go also. If you wanted to stay here, you get someone to buy it. Where I would change all the beds. Jak Wam się podobały orangutanki? Ciekawostki o orangutankach. Po pierwsze, to muszę Wam powiedzieć, że tutaj na Borneo to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie orangutany żyją na wolności, w swoim naturalnym środowisku. Nie ma innego miejsca na kuli ziemskiej, gdzie by one występowały. Jest to największa małpa żyjąca tutaj w Azji i jedyna, bo wszystkie inne duże małpy, jak szympanse, goryle oraz bonobo, żyją w Afryce. Orangutan, słowo po malajsku, to znaczy orang, czyli człowiek, i hutan, czyli las. Dosłownie orangutan to znaczy człowiek lasu. Jesteśmy bardzo bliskimi krewnymi orangutanów. Mamy wspólnie 97% DNA. Wyprzedzają nas chyba tylko szympansy, prawda? Z którymi dzielimy 98%. Natomiast orangutany są bardzo, bardzo starymi mieszkańcami Ziemi, można tak powiedzieć. Pamiętają czasy dinozaurów. Dosłownie, kiedy dinozaury chodziły tutaj, po tej ziemi, orangutany też z nimi chodziły. Orangutany mają swoją historię, która sięga 12-16 milionów lat. Natomiast Homo sapiens, pierwszy znany, to około 2,5-3 miliony lat. Natomiast ten człowiek, który tutaj siedzi, znany dzisiaj, to jest okres tylko 300 000 lat. Także jesteśmy bardzo, bardzo młodzi w porównaniu do orangutanów, a zabraliśmy im dom, ziemię i uśmierciliśmy 50% orangutanów od lat 50., 60. XX wieku. Czy możecie to zrozumieć, że populacja spadła o właśnie ponad 50% w zaledwie kilkadziesiąt lat? I to jest wszystko wina człowieka, ponieważ były tutaj ogromne wycinki lasów deszczowych pod plantację palmy oleistej. Ziemia była wypalana i na tym były sadzone palmy oleiste, więc zwierzęta traciły swój dom i ginęły, bo już nie miały gdzie mieszkać. Jest to gatunek zagrożony wyginięciem w tym momencie. Jest tutaj około 100 000 orangutanów. Tyle, które żyją na wolności. Są jednymi z najbardziej inteligentnych zwierząt. Potrafią używać patyków do wyciągania owadów z drzew. Używają parasolki, którą sobie robią z liści, jeśli padają duże deszcze. Potrafią używać liścia jako megafon, aby ich głos niósł się po lesie, a ich głos może się nieść po lesie ponad 1 kilometr. Codziennie orangutanki budują nowe gniazdo wysoko, wysoko w koronach drzew, gdzie śpią. Budują takie gniazdo każdego jednego dnia. Rano opuszczają gniazdo i już nigdy tam nie wracają, wędrują do innego miejsca i wieczorem, po południu budują nowe gniazdo z liści i z gałęzi. Budowa takiego gniazda zajmuje około 5-10 minut. Widziałam pierwszego dnia, jak tutaj przyjechałam do Sepilok, dosłownie zobaczyłam orangutany na drugim drzewie, to był wielki durian i na tym pierwszym drzewie było już wybudowane gniazdo dla nich. W sensie była para. Akurat to była dziewczyna i chłopak. Nie lubią schodzić na ziemię i nie robią tego w zasadzie nigdy, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie mogą się przemieścić między drzewami, bo została im odcięta droga właśnie przez plantacje, przez samochody,
w sensie przez drogi wbudowane albo przez człowieka, który zniszczył jakby las deszczowy i one nie mogą po prostu przejść na kolejne drzewo, więc muszą zejść na dół i jakby wspiąć się od nowa. Są bardzo silne. Dorosły orangutan ma siłę 7-krotnie większą niż dorosły człowiek. Są to najwolniej rozmnażające się ssaki na świecie. Samica rodzi jedno dziecko mniej więcej raz na 6-9 lat. Mały orangutanek zostaje z mamą nawet do 12 lat życia przy mamie i karmi go piersią 8 lat. Słuchajcie, to są rekordy rekordów. Mama uczy dziecko, jak rozpoznawać owoce jadalne od trujących, jak budować gniazda, jak wspinać się na drzewa, jak poruszać się w lesie, jak dostrzegać niebezpieczeństwo. Uwielbiają owoce. Znają i jedzą 400 gatunków roślin. Ich przysmaki to figi, duriany, kwiaty, kora, mango, młode liście. Są ogrodnikami lasu. Po zjedzeniu rozsiewają wszystkie nasiona i przez to nowe rośliny rosną tutaj w dżungli borneańskiej. Potrafią planować. Badania sugerują, że potrafią zaplanować kolejny dzień i wiedzieć, gdzie dokładnie, w której części lasu będą nowe, dojrzałe owoce. I nie są agresywne, wbrew jakimś tam filmikom w internecie i różnym sugestiom. Orangutany unikają konfliktów. Orangutany są bardzo cierpliwe, potrafią siedzieć na drzewie godzinami i obserwować otoczenie i planować, co zrobić kolejnego dnia. Kiedyś było ich znacznie więcej, 2-krotnie więcej i zamieszkiwały ogromne lasy Borneo. Borneo jako 3. największa wyspa na świecie była zarośnięta dżunglą chyba w 90%, z tego co pamiętam. Kiedy mama ginie, mały orangutanek nie jest w stanie przeżyć bez niej. Jeśli się uda, to często trafia do jakichś takich ośrodków, gdzie zajmuje się nim mama człowiek zastępcza i uczy go właśnie budować gniazda, wspinać po drzewach. Nie wiem, jak to wygląda w praktyce, bo ciężko mi sobie wyobrazić mamę człowieka, która wspina się na 75-metrowego duriana. Natomiast tak przeczytałam w internecie, że mama człowiek uczy go, jak się wspina po drzewach. Orangutany są raczej samotnikami, nie wiążą się na stałe w pary. Często można spotkać albo samego samca, albo samicę z dzieckiem. Chociaż ja widziałam tutaj za każdym razem parę, jakby razem. W sensie na tym karmieniu pierwszym rzeczywiście tam była mama z dzieckiem, ale potem jak widziałam już 2 razy, to była para i ten ostatni raz to też była sama samica, ale coś mi się tak wydawało, że samiec gdzieś był, tylko on był trochę dalej i go nie widziałam. Orangutany raczej nie żyją w grupach i nie tworzą jakichś takich communities na stałe. Samce są bardzo duże, ważą 90-100 kg, a samica tylko 35-50 kg. I jest to jedna z największych różnic między płciami. W zasadzie orangutan, samiec potrafi być 2-krotnie większy od samicy, albo nawet więcej niż 2-krotnie, bo jeśli ona waży 35 kg, a on 100, to tutaj jest już 120-130% różnicy. Wow. Mają futro. Zastanawiałam się, dlaczego mają futro, po co im futro, skoro tu jest tak mega gorąco. Okazuje się, że ich futro jest długie, cienkie i rzadkie, zapewniając przewiew skórze, a do tego chroniąc przed ulewnymi deszczami i przed otarciami od drzew i od ostrych konarów. Orangutanki potrafią pływać, ale nie lubią pływać, nie lubią wody, więc raczej przemieszczają się po drzewach, jeśli jest jakaś rzeka, a nie płyną w niej. Śpią 10-12 godzin na dobę, czyli w sumie bardzo podobnie do człowieka, można by powiedzieć. Potrafią używać narzędzi, to tak jak już mówiłam. A, jeszcze nie powiedziałam o jednym narzędziu. Robią sobie rękawiczki z liści. Chwytają liściami jakieś ostre właśnie rośliny, owoce. Potrafią rozpoznawać siebie w lustrze, swoje odbicie. Na wolności orangutan żyje 35-45 lat. Natomiast w niewoli 60 lat przypadki były, a nawet i więcej. Kochani, to jest historia orangutanków. Mamy wiele wspólnych cech,
Na przykład chwytliwe dłonie, możliwość obserwacji, uczenia się przez doświadczenie. Dajcie znać, czy Wam się podobało i który fakt najbardziej Was zaskoczył. Mnie chyba ten o tym, że mama karmi dziecko 8 lat piersią. To jest mega słodkie. I niestety te szokujące fakty, typu, że zabiliśmy 50% orangutanów przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Okej, kochani, życzę Wam miłego dzionka. Całuski. Pa! Wszędzie taka dżungla zarośnięta. Palmowe lasy. Wszędzie kokosy, mango, rambutany. Dzikie. Niesamowite miejsce. Niesamowite. Jestem zachwycona, urzeczona. Jestem w totalnym szoku. Tu jest mega dziko. I bardzo dużo roślinności. Widzicie, dosłownie jakbym tam weszła, to bym się zgubiła. Dzień dobry, kochani. Tutaj Blanka z przyszłości. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Dziękuję za każdy komentarz i obecność. Wiele to dla mnie znaczy. Jak wiecie, nie mam włączonych reklam na swoim koncie. I ostatnio dodałam taką opcję Buy Me Coffee. Jest to polska strona. Daje możliwość postawienia mi tak zwanej wirtualnej kawki. Jeśli mielibyście ochotę wesprzeć mnie i podoba Wam się to, co robię i moja wrażliwość jest Wam bliska, to będzie mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że film o Borneo Wam się podobał. Za niedługo planuję live z Polski. W opisie zamieszczam link do mojego nowego Buy Coffee. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Widzimy się za kilka dni na live z Polski. Ogłoszę jutro albo pojutrze. Także obserwujcie kartę posty. Buziaczki.